let me see what you see. I just wanna understand what you see in me. And 4, 5, 6, am I complicating it? How could anybody love someone so damaged? And we don't always add up, but somehow we're always enough. 7, 8, 9, 10, baby, here we go again. If this is just a fraction of what lies ahead, then count me in, 'cause you know I'm loving this, I'm loving this. Witajcie telewidzowie kolejnego dnia z Tajlandii. Jesteśmy w Aonang dzisiaj i to jest nasz pełny ostatni dzień w tym miejscu. Jutro stety czy niestety, ale już wyjeżdżamy, mamy bilety kupione. My już po śniadaniu idziemy poszukać jakiejś wycieczki na dzisiaj. Ale jeszcze przed wypiję kawę w 7-Eleven. Turystka jeszcze robi zakupy. Kolczyki. Na pamiątkę. Z nadmorza, jak w Kołobrzegu. No właśnie. Zastanawiam się jeszcze nad takim łańcuszkiem, bo zawsze chciałam taki właśnie długi mieć, znaczy długi z... Na szyję. No, z jakimiś takimi o morzu, coś co wspomina. No i tutaj właśnie mamy jakieś gwiazdki albo muszelki, ale same muszelki to wydaje mi się, że do mnie nie bardzo pasują. Postanowiliśmy, że płyniemy na Railay dzisiaj, ale widzę, że tutaj biuro zamknięte. Trzeba ich zapytać tam. Tam pewnie ktoś coś sprzedaje. Tutaj panowie sprzedają bileciki. To też są kapitanowie pewnie łódek. Zaraz podpytamy, ile chcą. Mówili chyba 100, to z tego co słyszałem Było wcześniej. wcześniej, no właśnie. How much to Railay? 200 batów, czyli 100 batów za jedną osobę, 12 zł. Powiem wam, że konkretny przypływ jest na plaży w Aonang. Wcześniej tutaj byliśmy, no to woda była tutaj kilka metrów. A teraz pod same drzewa podchodzi. Zapłacone mamy, więc idziemy na łódkę. Ale tu taki trochę, no nie wiadomo o co tutaj chodzi. Płacimy żadnego bileciku. Już obserwowaliśmy to ostatnio, ale dzisiaj, no jak ten kiosk główny jest zamknięty, to naprawdę tutaj rozpierducha. Kolega tutaj krzyczy na wszystkich, jakiś nerwowy dzisiaj, ale w końcu przyszła nasza kolej. Długo się tutaj nie czeka, jak jest dużo ludzi, no to oni tylko czekają, aż się 10 osób nazbiera i wsiadamy na łódź. No jeszcze trochę i my będziemy wsiadać. Zobaczcie, jak jest wysoko woda dzisiaj. Powiem wam, że pogodę mamy teraz idealną na takie zwiedzanie i nawet tutaj widzę, że jak polatam dronem, to też będą ładne widoki z tego względu, że ostatnio tutaj byliśmy, to były takie mgły na tych górach, a teraz te góry wszystkie są przejrzyste. Kolega już odpalił silnik i startujemy powoli, on cały czas coś tam krzyczy. - 10 minut i jesteśmy już na Railay. Powoli wychodzimy z łodzi. O, trochę buja. I jak po 2 latach powrót na Railay? Pięknie. Ja nie kojarzę, żebyśmy choć raz mieli taką piękną pogodę tutaj, a to jest nasz, jeśli się nie mylę, 3. albo 4. raz na tej plaży. I tak samo tych przypływów takich nie kojarzę. Trafiliśmy Pięknie. bardzo ładnie z tą Dzisiaj pogodą. wyjątkowo. Piękna. Zobaczcie, jak ta plaża wygląda za Mariką. Jak byliśmy z rodzicami, no to mieliśmy taką wycieczkę, że ojej, burza nam się trafiła stąd. Straszne przeżycie. Teraz można by było zrobić takie zdjęcie widokówkowe za tobą. Tak? No pięknie. Jak przypłyniecie na tą plażę z Aonang, no to tutaj jest taka wioska. Są sklepiki, są bary, ale jak widzicie, wszystko pozamykane. Nie wiem, czy to godziny... Dzisiaj jest poniedziałek, to może dlatego. Ten nasz pan właśnie. od skuteru też powiedział, że poniedziałek to on tak niechętnie. I te biuro też dzisiaj było zamknięte poniedziałek, które sprzedawało bilety zawsze, a teraz panowie tak indywidualnie. Przejdziemy się miastem, zobaczymy, czy to tak, czy nasza teoria się w ogóle potwierdzi. Czy wszędzie, a może dowiemy się, może jakieś święto było, może to przez te wczorajsze jakieś Może festiwal, coś tak. może... Zobaczymy. Odeszliśmy kawałek dalej, są bary pootwierane, restauracje, można zjeść spokojnie, ale widzimy, że nie wszystko jest otwarte. Także już widzieliśmy kilka zamkniętych i tam dalej też już widzę jakieś pozakładane płachty. Plusem jest to, że ta wioska jest zachowana i zrobiona w niektórych miejscach właśnie w taki lokalny sposób. Wszystko drewna, zobaczcie te dachy. Też są fajne tutaj bary, wiecie jakie tutaj w Tajlandii są popularne. No i tutaj też na Railay można polecieć na księżyc z grzybkami. Przeszliśmy się wzdłuż tej całej wioski, ale teraz idziemy rozbić się na plażę, bo jest mega gorąco, więc na razie nie będziemy chodzić, poleżymy sobie. Wróciliśmy już na plażę i powiem wam, że te kolory dzisiaj to jest po prostu 9 na 10. Trafione bardzo ładnie. Dobrze, że się zdecydowaliśmy dzisiaj przyjechać. No, a tak zastanawialiśmy się trochę późno, nie późno, może to Aonang, tam plaży sobie pochodzimy, ale no nie ma to jak Railay. Marika mówi, że tam gdzieś jest sekretne przejście i można przejść na drugą plażę, bo jak widzicie tutaj są skały. No gdzieś tam ponoć jest, więc zdecydujemy się później, jak trochę woda odejdzie. Skąd masz takie nowinki?
sekrety. Gdzieś u youtuberów wyczytałam. Widziałam. Tak, Nie no, więc- tak gdzieś widziałam u kilku osób, że tędy można przejść na... No widzę, ktoś tam próbuje, ale nie wiem, czy nie znajdują wejścia. Jest, bo jest tam wejście, czasami nie wiem, jak teraz woda jest głęboko, musiałabym zobaczyć dokładnie, Tak. bo to jest opisane też gdzieś tam w internecie. Więc Poczekamy można na znaleźć. odpływ. Trochę tutaj, właśnie rozbijamy sobie swój obóz, tak powiedzmy z godzinę poleżymy, pokąpiemy się. Marika została na plaży, ja wyskoczyłem po jakieś jedzenie, kupię coś w pudełka i przyniosę na plażę, ale już Wam to mówiłem. Ale dzisiaj jest taki dzień, że jak przyjeżdżacie na wakacje, to chcecie mieć taki dzień. No i dzisiaj żadnej chmurki nie ma, słońce świeci cały czas. Marice zamówiłem to danie, czyli pasta, smażone jajko, będzie do tego ryż z kurczakiem, a sobie zamówiłem 4 jajka. Jedno jajko 20 batów, czyli wyjdzie 80. Mam już swoje jedzenie, trochę pani mnie tutaj przekręciła, bo się pytałem, ile będę czekał, bo mi zależało na tym, żeby było szybko, żeby skorzystać jeszcze z tego słońca. Pani mówi, 5 minut będzie gotowe. 35 minut później mam swoje jedzenie. Tutaj jest świetne wejście na plażę, nic nie widać, bo są jakieś budynki i od razu piękne skały po jednej stronie, no i po drugiej. W końcu jest jedzenie. Matko, gdzieś ty zginął. U mnie to 4 jaja, a u Mariki, aż sam mam ochotę. Jak pachnie? Czerwone kary. Nie było napisane. Tak mi się wydaje, że było po prostu pasta curry napisane. Smacznego. Dziękuję. Zrelaksowaliśmy trochę, zjedliśmy to, co przyniosłem i teraz czas na tą przygodę, którą Marika wymyśliła przez te skałki. Idziemy przez dżunglę. No właśnie, zobaczymy, czy to się uda, ale widzę, że zobaczcie, teraz za nami jaka szeroka jest plaża, Tak. a kojarzycie na pewno, że jak przyjechaliśmy, to było tutaj, no, kawałeczek plaży dosłownie, więc teraz już tutaj jest odpływ i zobaczcie, Wcześniej trzeba było wejść do wody, żeby wejść do tego miejsca, gdzie się startowało, a teraz już... ja to snurkowałam przy tych kamieniach, przy tym, No widzisz, piesek sobie odpoczywa, odpływ jest, to jest miejsce. O, tutaj między tymi skałkami. Mari gdzieś tutaj śmigała, a No, gdzieś tutaj jest wejście, tak. że można przejść tutaj albo... A tam? Tutaj. Tutaj. No to dobra, widzę, że ktoś tutaj też wchodzi. No lepiej by było mieć jakieś adidasy, a my w klapeczkach. No ale damy radę, zobaczcie. To nie jest jakoś przygotowane pod to, tam może dalej coś jest zrobione, ale tutaj na razie trzeba po skałkach. Jednak trochę jest zrobione, widać, że tutaj wybetonowane trochę. Mari mówi, że jakieś liny tam są. Dalej widzę, no tutaj się zaczyna lina. Okej. Jak na razie trochę wspinania i taka przyjemna ścieżka. Troszeczkę jeszcze do góry. No mi się wydaje, że tutaj nie będziemy się jakoś daleko wspinać. Niby nie trudno, a się zmachałam i teraz już w dół. Kondycja siadła ostatnio. Coś nam tam skacze po tych krzakach. Małpy może jakieś. Jest małpa. Skacze, trzeba uważać. Babym. Chować dzieci z I malutkim. to ten piękny, to nie są te małpy takie, wiesz, które brzydkie, że tak powiem. Zobacz. Te wredne, no małego ma. Zobaczcie, małego ma. Mały tam macha. Ale słodziak, ma inny kolor, taki brązowy lekko. Dobry jest, chwilę coś tam i zaraz skacze na kolejną gałąź. No dawaj kolego. Pokaż, co tu odwalałeś przed chwilą. Kolejna lekka wspinaczka. Liny są, to spokojnie dacie radę. I jak oceniasz trasę? Piękna, malownicza. Widzimy powoli, że jest odpływ, więc z tej strony są kamienie, ale liczę, że jeszcze ta plaża nas zaskoczy. No już zobaczcie sami. Tutaj jesteśmy w takiej trochę dżungli, można powiedzieć. Z tej Trochę jak strony- Angkor Wat. Akurat z tej strony mamy wysokie skały, no ciężko przez te krzaki zobaczyć, ale pięknie, te kamienie wyglądają jakieś po jakimś wybuchu. Tutaj są takie pagórki, którymi idziemy, a tu jest ta główna ściana, którą Wam pokazywaliśmy, która wystaje z nad plaży. Piękna, duża, wszystko tutaj wisi, a my mamy już, widzę, niedaleko. Podczas naszej wspinaczki ucierpiał trochę klapek Marcina. Guma, no, puszcza tutaj, o, jest zrobione i lekko gdzieś zahaczę i wychodzi mi to i już nieraz bym tutaj nie, ale nieraz już bym się wywrócił, a tutaj pierwszy raz. Także Nowe albo muszę to klapki. jakoś, muszę jechać do szewca, dam mu, żeby mi to jakoś podkleił. To trochę wytrzymają. Tutaj widzimy, jak ten brzeg powoli zaczyna wyglądać. No nieciekawie, na pewno nie do chodzenia i pływania w tym miejscu. Ta droga wygląda w jakimś kanionie. Pięknie to wygląda, jakby kiedyś jakaś rzeka płynęła. Trochę mi się ze Stanami Pięknie. przypomina. Nie Mhm. byłem w Stanach, ale gdzieś tam zawsze z filmów, no to mi się właśnie tak kojarzą Stany. Komary tutaj tną, więc jakbyście szli, to polecam wziąć ze sobą jakiś spray. I to są te komary takie wielkie, one mają takie długie nosy i są, no nie chcę ich Wystarczy- porównać do Mhm. muchy, ale Konie takie. konie dosłownie i gryzą potwornie i mi od razu się robią duże bąble. Trzeba iść minimum 3 km na godzinę, żeby komary nie siadały. No myślisz na górę czy na dół teraz? No tutaj... Albo no, tu może punkt mi się widokowy. wydaje właśnie, że trzeba iść górą, ale sprawdzimy. Wyszliśmy na, można powiedzieć, taki punkt widokowy. Okazało się, że musimy iść dołem. Tutaj jest tam dziura, widzieliście ją i tam jest te przejście. No tak wygląda plaża. Plaża wygląda ładnie, bardzo ładnie. Widzieliśmy ją wcześniej, jak płynęliśmy. No tylko te wybrzeże tutaj, poniżej plaży, zobaczcie. No to już się nie nadaje dla dzieci, nie nadaje się do pływania. Okazało się, że wystarczy iść
dookoła, nie trzeba schodzić tam na dół z powrotem i tutaj, o, Marii już są schody zrobione. Tylko stromo tutaj jest, ale linę Ale się da. jest Lina przymocowana jest lina. przygotowane. No. Zajęło nam to 12 minut, ale to z naszymi nagrywkami, więc myślę, że tak 10 minut i będziecie na drugiej stronie. Ale Ole. jellyfish, patrzcie. Jak to się nazywa? Meduza, ale ogromna. Ale ogromna, ale widać, że już chyba nic z niej nie będzie raczej. A my już na tej plaży jesteśmy, tam widzę jakieś palmy się wyginają. Piękne skały obrośnięte. No, Rayleigh tutaj słynie z tego, że takie skały są tutaj. No i o tym brzegu wam mówiłem. No patrzcie, jak tutaj woda jest i przykrywa te wszystkie skałki, to wszystko wygląda ok. No ale wchodzicie tutaj i no, można się trochę poranić i do pływania może jeszcze jest ok, jak jest woda wysoka, ale tutaj no zobaczcie, same kamienie. To jest ciekawe, zobaczcie, to wygląda jakby jakaś rzeka tutaj była, a tu po prostu woda ścieka z tego piasku. Ten odpływ był dość mocny i pewnie dalej ta woda jest tutaj uwięziona. No i ona tutaj znalazła ujście i tak sobie ucieka. I co chwilę są porobione takie tunele. Tutaj zwisają stalagnity, takie jak w jaskiniach widywaliśmy ostatnio w Tajlandii i w Kambodży. Ktoś, kto tutaj był, wie, że na Rayleigh, na tych skałkach sporo ludzi się wspina. No i tutaj też są przygotowane ściany, trasy, są pozakładane haki. Przepiękne są te formacje skał. Mari zrelaksuje się tutaj na huśtawce chwilę, a ja odpalam drona, polatam. Fajne, klimatyczne miejsce, tutaj jest resorcik, on jest koło takiej ściany, są tutaj, to wszystko jest w środku, to jest prywatny teren. Tak się zastanawialiśmy, kto dostał pozwolenie, żeby to kupić, albo w sumie kogo to było od początku. Ale zbieramy się już na tą plażę, z której tutaj przyszliśmy, bo tutaj nie ma za wiele co robić. A jakbyście byli zainteresowani większym spokojem i chcielibyście w takim miejscu zostać, to tak się to nazywa. Zobaczcie, tam są dalej domki. A te góry, co są dookoła, no to właśnie wam wspomniałem, że to wszystko jest wciśnięte w taką, no nie wiem jak to nazwać, dolinę. Godziny popołudniowe, no to wiadomo, że w takiej temperaturze lepiej coś takiego trenować. Zobaczcie na tego wariata. Z walizką idzie tutaj, tą drogą. Kolega jeszcze pozdrawia. No, to nie jest zbyt dobry pomysł. No przy tym odpływie to już tutaj nawet łodzią nie dopłynie. Także myślę, że normalnie rano jakby to zrobił, no to tutaj łodzie podpływają. Kolega całą drogę niósł tą torbę, mówi, że 35 kg. Jeszcze tą małą, co ma na sobie z laptopem, zostawił u góry. Ja mówię, dobra, poczekaj tutaj, ja ci przyniosę. Więc poszedłem na górę, bo zostawił, przyniosłem mu. Teraz po piasku ciągnie to. On się wspina po tych skałkach, więc ma cały sprzęt ze sobą, no a to trochę waży. Teraz już no łatwiej ma, ale nadal zobaczcie, jak musi się zapierać, żeby tą walizkę ciągnąć. Można go śledzić teraz, jaką trasę pokonywał. Patrzcie, tutaj ciągnął walizkę, ciągnął. Tutaj musiał znowu wnosić ją, znosić. Tutaj dalej ją kawałek ciągnął. O, tutaj też ją. Nie no, mistrzostwo świata wam powiem. Po takich skałkach. Zapytałam, czy był świadomy tego, że tu jest taka górka. Powiedział, że tak, że on jest świadomy, że tu już po raz kolejny przyjeżdża i że musiałby czekać do 9 wieczorem, wtedy dopiero jest przypływ. No i łódki mogłyby tutaj na samą plażę podpłynąć. 4 małpeczki koło siebie. Jedna do góry ucieka, jedna jest z małym. Nie, 2 są z małymi. O, jakie żółte, widzisz to dzieciątko? Tak, tak. Ale piękne. Teraz widać te żółte dziecko. O, tata przyszedł, zabrał, ucałował. Mama coś mu tam cały czas robi. Przemieszcza się teraz z maluchem. Widzicie te ślady na plaży? No zgadnijcie, skąd one. Kolega tutaj kręcił, zakręcał w tą stronę. Zauważyliśmy, że na plaży jest teraz coraz mniej ludzi. Kolejna grupa turystów idzie na łódkę. To jest ta kolejka, o której wam mówiliśmy i zasady są takie, już wam tłumaczymy. Przypływacie tutaj za 100 batów, czyli 12 zł w jedną stronę, rano, w południe, o której chcecie i jak chcecie wrócić za 100 batów, to musicie wrócić do godziny 6. Te łódki cały czas tutaj odpływają i przypływają, dlatego ta kolejka, bo ludzie chcą zdążyć przed 6, jest 20 po 5. A już po 6, jak będziecie chcieli wypłynąć, to kosztuje to 150 batów. Marika dopytała, ponoć do 10 pływają te łódki. No to tak, pytałam pana 2 razy i powiedział za drugim razem do 10, ale to było takie, że no nie uwierzyłam mu, że do 10. Coś długo by to było, ale Ale też jest tak, że jak przyjdziecie na plażę i powiedzmy nie będzie ludzi już chętnych, żeby płynąć, no to będziecie musieli zapłacić za całą łódkę, żeby wrócić sobie do Ao Nang. Zachód słońca jest na tej plaży, na której tam byliśmy, ale tutaj jest jeszcze jedna plaża, w sumie nawet 2, po drugiej stronie. I żeby do nich dojść, trzeba przejść 20 minut, więc idziemy szybko tam jeszcze zobaczyć, jak to wygląda i wrócimy sobie na zachód słońca. Ale widzę, że wszyscy ludzie raczej w tę stronę idą, a nie tak jak my w tę. Tutaj knajpeczki szykują się na kolację, zobaczcie, takie dość spore kurczaki, pytaliśmy 400 batów, czyli z jakieś 45 zł będzie. Jest sporo tutaj takich klimatycznych miejscówek. Sporo też miejsc z masażem
i powiem Wam, niedrogi masażer. Ceny zaczynają się od 300, jak tak na takie miejsce to dobre ceny. Te ryby to nie wyglądają zachęcająco. No, tak jakby nie z dzisiaj one. Krewetki też, zobacz, tak w wodzie leżą, ale tak w lodzie trochę. No, ja bym nie ryzykowała. Tak, no, jak zachorować, to właśnie od tego. Jest też klinika, nie kojarzymy, żeby wcześniej ona tutaj była, ale to dobrze, nie musicie nigdzie jechać do Aonang albo na jakieś pipi, tylko tutaj możecie wszystko załatwić. Wiadomo, nie wszystko, ale takie potrzebne sprawy na pewno Wam pomogą. Są i małpeczki na naszej trasie, ale to są te wredne. Małpeczki też sobie pływają w basenie z ludźmi, zobaczcie. Nikomu tutaj nie przeszkadza, ale zobaczcie, tam jest ten basen i tutaj jest bardzo ładny ośrodek. Tam widzę, o, kolejna małpeczka łazi pod balkonami. O, tutaj kolejna, może one czekają, bo ktoś je dokarmia. A kto kojarzy już to miejsce z naszych filmów? To jest takim starym naszym telewidzem. Tak, Marika miała urodziny, więc też tutaj balowaliśmy trochę. Tuż 2 lata temu. Tak, 2 lata Zaraz temu. będzie. Tak. I tutaj też byliśmy 2 nocki, fajny hotel, fajna miejscówka. No wyszło chyba około 200 zł za nockę, ale pozwoliliśmy fajnie było. sobie. Plaża podczas odpływu z tej strony też jest tragedia, patrzcie, to jakby nie da się nic robić. Daleko woda odeszła, tam widzę też ludzie już wypływają z tej wyspy, z tego miejsca. Z tej strony też są piękne skały, zobaczcie jakie kolory piękne. Ta się akurat wysikała małpeczka. Aha, będzie tutaj zaglądała zaraz. Ale sprytna. Coś będzie zajadała. Tak wyglądają te góry po drugiej stronie. No i tutaj są ładne resorty z tej strony. No plaży nie ma, ale tak przywożą ludzi, bo tam dopływają łódki. Dalej widzicie woda normalnie. No i ciągnikami przywożą ludzi, walizki. Albo odstawiają też ludzi w tamtą stronę, jak ktoś chce płynąć na Pipi albo do Phuket. Zobaczcie, jak pięknie wygląda ta trasa na tą drugą plażę. Tutaj są takie korzenie z drzew. Te drzewa, zobaczcie, no dziesiątki lat mają. No i tutaj zwisają takie skały. Niektóre są z nich dokończone. No widać, że te są połamane, bo trzeba było tutaj drogę zrobić, ale niektóre są, o, tak jak tam zobaczycie, to wszystkie zwisają od góry do ziemi. Tutaj dalej też te piękne skały. Tutaj jest na środku taka najsłynniejsza, bo każdy ją przychodzi, dotyka, nikt jej nie rusza. Patrzcie, ona jest już taka wyślizgana, widać, że tutaj cały czas woda kapie. No i to pewnie było kiedyś połączone. Te to są najpiękniejsze i największe. Zobaczcie, jak one tutaj zwisają. I jesteśmy na plaży z drugiej strony. Gdyby było przejście, zaraz Wam pokażę, zrobione tak jak było na tą plażę, co wcześniej poszliśmy. A, teraz tutaj nie będzie widać, bo trzeba by było jeszcze iść kawałek. Dosłownie tak przeciąć tutaj byśmy mogli i można by było przejść. No ale są takie górki, że nie ma przejścia zrobionego. Te skały mają dopiero piękne kolory. Zobaczcie, jak one z tej strony zwisają. Tam widzę, ktoś łazi, więc tutaj są jakieś punkty porobione. Tam tabliczki widzę, to pewnie są, żeby nie włazić po tych skałach. No i pokażemy Wam zaraz, jaka tutaj jest jaskinia. W tym miejscu jest świątynia, gdzie są składane, można powiedzieć, w ofierze falusy. Patrzcie, różnej wielkości, małe, duże. Czym większy problem, tym większego tutaj przynosicie i ponoć, jak chcecie mieć dzieci, kobiety, no to spełni tutaj Wasze życzenia. Nie wiem właśnie jeszcze kto, czy to Budda, czy ktoś inny, ale że będziecie miały szczęście, będziecie płodne i wtedy będziecie miały dzieci. No patrzcie, ile ich tutaj jest. Z jednej strony, z drugiej strony. Tutaj jest jedna jaskinia, Marika tam jeszcze pstryka zdjęcia, ale chyba było mało. No to też tutaj zrobili. Też jest ołtarz, ale tutaj są konkretne, patrzcie. Te małe tam pozostawiano, a tutaj są same wielkie. My przyszliśmy chwilę tylko nagrać tą plażę, pokazać Wam jak wygląda. Tak jak Wam powiedziałem, jeszcze można iść tam kawałek w prawo, będzie trochę więcej widać. Zachód słońca akurat jest za tą skałką, więc widzimy, że słońce jeszcze jest w takiej pozycji, że zdążymy wrócić na tamtą plażę i będziemy mieli zachód słońca. Start. Okay. Mamy z jakieś 20 parę minut do zachodu. Powinniśmy Na zdążyć. styk. Wspominałem Wam o tych traktorach, które podjeżdżają. Zobaczcie, podpłynęła łódka, traktor wjechał do wody, zobaczcie, koła są nawet zanurzone. No i teraz ludzie tam wsiadają, przeładowują walizki, no i ten traktor zaraz tutaj wyjedzie. A tutaj już widzicie, jak to wygląda, wywożą ludzi już na brzeg. Wyszliśmy z tych skalistych terenów, teraz mamy trochę zieleni, wiadomo, tu są resorciki jakieś, więc oni dbają o to, żeby tu było zielono. Oczywiście te górki cały czas w tle gdzieś widać. Godzina 18 nam się zbliża, więc zobaczcie, przygotowują już się do kolacji restauracje. Tutaj byliśmy wcześniej, co Wam pokazywaliśmy, że nieświeżo wyglądają, to zobaczcie, zasypali oczy tym rybom lodem, żeby nie było widać. Krewetki tak samo zasypali. Dochodzimy powoli na plażę tą naszą główną i widzę, że zdążyliśmy na zachód słońca. Teraz się przebija ładnie słońce. Jest, powoli wchodzimy na plażę. Patrzcie, jakie piękne słońce przed nami. Ale będzie widać cały zachód słońca. Ale ludzi się zrobiło znowu. Tak, myślałem, że będzie mniej ludzi, a jednak sporo ludzi zostało do podziwiania tego zachodu słońca. A tam kolejka cały czas, ludzi, którzy chcą wrócić. Patrzcie, jaka piękna papuga. Ale kolory. Pomarańczowo-niebieska, kręci tutaj kółeczka, patrzcie. Ale piękna.
Wylądowała sobie na palmie teraz, zobaczcie. Atrakcja większa ta papuga niż zachód słońca, teraz większość się obróciła, tam tą papugę nagrywa. Zachód już za nami, słońce zaszło, jeszcze nie do końca, jest ciemno. Mieliśmy zostać tutaj dłużej, ale Mari mówi, dawaj jedziemy już do nas, może jakieś fajne widoki będą po drodze. W sumie też nie ma sensu tutaj już zostawać, jak się tutaj nie mieszka, więc wrócimy do Aonang, może tam coś zjemy. No i jeszcze widzę, że ludzie stoją tutaj, kupują bilety, a później samemu zapłacić za tę łódkę. Nie wiem, ile to by wyszło, około 2000 może, jakby sobie zażyczył. Ostatnio płynęliśmy w tą stronę, to 14 osób, czyli 1400 batów była warta łódka. No to pewnie tyle byśmy musieli zapłacić sami. Ludzie jeszcze czekają, więc z łatwością zaraz złapiemy jakąś łódkę. Płacimy za naszą łódkę po 150 batów za osobę. 150 dlatego, że wracamy po 18. Zobaczcie, jaką kolega ma reklamówę. Słońce zaszło i jak są dobre chmury, to też są ładne kolory. No i właśnie teraz mamy te piękne kolory. Kolega zawołał, mówi wsiadamy na łódkę, mamy zapłacone. Zobaczcie, jakby no trochę tego nie pilnują, nie wiem czy i na gębę wszystkich rozpoznaje, kto zapłacił, bo tak to można by było się ustawić i po prostu iść na łódkę, czy on to jakoś zliczył. No raczej nie, widzę, te ludzie z tej strony idą, ludzie z tej strony idą, także można by było coś przykombinować, prawda Mari? No można by było, nawet nie wiem czy tu chłopaki coś nie mówili, bo pytali się, ale kto, gdzie, jak, komu i tam on mówi, okej, zapłaciłeś, to stój, no zapłaciłem. Także, ale tak nie był przekonujący, że zapłacił. No ta łódka blisko nie podpływa, trzeba wejść trochę do wody. A tu dron, pieniądze. Uwaga na drona, pieniądze to jeszcze tak, ale na drona trzeba uważać. Trochę to wygląda jak jakaś ewakuacja, ludzie tak się czują, bo wypływają z tej wyspy, mówią jak nie wsiądę, to nie popłynę już dzisiaj, nie będę miała jak wrócić. No. Trochę pan nas też nastraszył, powiedział, no jedźcie teraz, bo później to już nie będzie łodzi. Ale może w sumie... tak być, że później 9, 10, no to ciężko nazbierać ludzi. No ale teraz jest jeszcze uważaj Marcin z tyłu, żeby cię ta łódka nie walnęła. Jest godzina 19, tak? Chyba jeszcze nie ma nawet. Tak, no gdzieś koło 19. No to myślę, że tak za 2-3 godziny mógłby być problem z ludźmi. Wygląda na to, że się nie zmieściliśmy na te dwie łódki i musimy poczekać na następną, aż przypłynie. Kolega nam odpalił światło, my już jesteśmy na łodzi, podpłynęła jakaś łódka, my się po prostu wbiliśmy na tą łódź. Nikt nic nie pytał, także mam nadzieję, że ona nie będzie mówił pieniądze, bo inny przyszedł i chciał pieniądze od nas, a my nie zapłaciliśmy. Ale jajca, teraz nic nie widzicie, ale zapłaciliśmy tutaj gościowi, a ten na łódce chciał jeszcze raz pieniądze i nas nie wziął. Powiedział, że mamy iść z powrotem tutaj do tego gościa. Więc musimy się to szybko załatwić, bo mówi, że to nie te same kompany i musimy wysiąść. No i nas wysadził. Koledzy tutaj mamonę liczą, ale mówią spokojnie, spokojnie, zaraz podpłynie kolejna łódź. Okej, idziemy po raz drugi na łódkę. Mamy nadzieję, że teraz już wejdziemy i popłyniemy. Pół godziny już. No pół godziny, no i ja powiem, mam taka dezorganizacja tego. No i że nas wysadził z tej łodzi, no hit po prostu. No ale to nie tylko my mieliśmy taki problem, także trzeba tutaj się pilnować i iść za takim gościem. Co prawda wtedy też szliśmy, rozdzielili nas na 3 łódki, a dla nas i tak nie było miejsca. W końcu udało się wypłynąć. Włosy mi pochodziły do czekania. 10 minut i będziemy na Aonang. Dobrze, już bo tutaj robi za nami przeciążenie. Jest też sporo na tej łodzi, myślę, że sporo to dużo. Jesteśmy, ale mam okulary ładnie opalone. Ale płynęliśmy teraz 20 minut, było nas za dużo i w nocy ta łódka też płynęła. No. Jeden siedział z przodu i tam mu mówił płyń tak, płyń tak, płyń tak, jak było coś, bo my za dużo nas było, a ta łódka cały czas... Tak, Także... on balansował ciałem też moim zdaniem, Tak. bo jak ty gdzieś tam się przekręciłeś czy coś, to już ta pyk i nam uciekała. No nie było to najbezpieczniejsze moim zdaniem. No i tak, no za dużo, tak jak Marcin powiedział, nas było. No i spotkałyśmy dziewczyny z Polski, serdecznie pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy, na łódce płynęły z I nami. powiedziały nam, że lokalny powiedział im, że od 20:30 to już na później, jeśli złapią łódkę. A widzicie, mi pan powiedział, 22 nie ma problemu, że do 22 odpływają łódce. Tak, trzeba uważać z tym, bo później możecie tam zostać. Bardzo mało było już osób, jak my wypływaliśmy, a to było o której? Po 19, Po 19, 15, 20, tak. tak. Znaleźliśmy już nasz skuter, chwilę się zastanawialiśmy, gdzie go zaparkowaliśmy, ale szliśmy, ja mówię, tu kojarzę, jest znalezione, ale teraz misja kolejna, znaleźć klucz do skutera. Ale zawsze idę i mimo wiem, że zaparkowałem w dobrym miejscu, to zawsze idę i patrzę, czy nie ma jakiegoś mandaciku tutaj wsadzonego, bo u nich to wiecie, różnie może być. No my zaparkowaliśmy, no zobaczcie, dobrze, więc biała linia jest, nie ma tej biało-czerwonej, no to nie powinno tutaj nic być. Tak. Klucz znaleziony, tak? Czy to do pokoju masz? Nie, do pokoju. A 2 wyciągnąłeś, już Wyciągnąłem, mówię. żeby już później nie szukać. No to bardzo dobrze. I co? Chcesz tutaj zostać na markecie, czy jedziemy na Krabi? No tutaj na Aonang jest ciekawiej, więcej jest. Trochę taki bardziej sztuczny jest ten market, ale jest więcej rzeczy. Możemy tu jechać zobaczyć, a jak nie, to do nas pojedziemy. Ja mam ochotę na tego ziemniaka, choć... No Z serem? Teraz bym wzięła z creme fraiche.
A ja bym zjadł z fasolką taką z puszki angielską. O, nie wiem, czy pan takiego miał, ale możemy zobaczyć. Widziałem, są takie, mają. Jeszcze pokażę wam kawałek tutaj tej ulicy. Zobaczcie, jak piękne palmy są tutaj zasadzone. I one tworzą tu tak piękną dekorację, no klimat jest świetny w tym miejscu. Trochę jak w hiszpańskich miastach, miasteczkach te palmy są takie, bo te palmy są sadzone, wiadomo. Więc mi się kojarzyło, ostatnio też widzieliśmy jakieś miejsce, to mi się skojarzyło z Teneryfą albo z Fuerteventurą. Także no właśnie podobne uliczki. Nie wiem, czy ktoś się inspirował Hiszpanią tutaj, ale to jest takie turystyczne miasto, więc okej. Trochę nam się niektóre miejsca z Cancun kojarzą. Przyjechaliśmy już na nocny market, a w okolicy jest 7-Eleven. Tak znacie te kolory, ulubiony sklep, tak trzeba się trochę schłodzić. Jesteśmy już na nocnym markecie. Zobaczcie, jak to ładnie jest zrobione. Tutaj macie napis, jak on się nazywa. Tutaj porozwieszane takie wstążki, szmatki kolorowe. No bardzo turystyczne miejsce. Naprawdę, jak przyjedziecie tutaj, chcielibyście coś sobie zobaczyć, takiego na luzie pochodzić, zjeść coś, to myślę, że to dobre miejsce. Aczkolwiek już wam wcześniej mówiliśmy o tym markecie, że to już jest taki market turystyczny właśnie. On nie ma nic już wspólnego z takim nocnym marketem, jak to było kiedyś. I na przykład teraz była spinka do włosów za 89 batów, a ta sama była w Bangkoku za 20 batów. To zobaczcie, jaka jest przebitka. Ale nie na wszystkich rzeczach tak jest, także warto tu się przejść i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zobaczcie, tutaj też jest strzelnica, możecie z dzieciakami przyjść się pobawić. Jutro wylatujemy do Bangkoku i właśnie jest godzina, którą możemy zrobić odprawę, bo jest 24 godziny przed. Nie mów, że przy oknie. F-I-E. F-I-E, przy oknie. Przy oknie, tak? Pięknie. Obok siebie nic nie kliknęłam, znaczy nic. 2 razy kliknęłam, potwierdziłam i jakby nic więcej nie chcieli. Ani nie chcieli numeru dowodów więcej, ani paszportów, ani nic. Bo to jest krajowy lot, dlatego. Vietjet i słuchajcie, nie zrobiliście tej odprawy w aplikacji, przekieruję Was na stronę i na stronie tylko trzeba wpisać numer rezerwacji, tak jakby już lotu, w zależności od kogo rezerwujecie. My rezerwowaliśmy przez pośrednika, no i wpisałam najpierw właśnie ten numer biletu, jakby to nie działało, ale z tym numerem lotu zadziałało. 2 kliknięcia i mamy bilety, znaczy mamy boarding. A kto siedzi przy oknie? Aj, tym razem Ci się udało. Ostatnio ja miałem, z tego co pamiętam. Dotarliśmy już do marketu jedzeniowego, bo tutaj sporo rzeczy jest. Zobaczcie, kaczuszka 80 batów, tutaj kurczak 80 batów. No, pieczone rzeczy. A, co najlepsze, patrzcie, to są te piece takie. Mówię Wam, ja jestem w Tajlandii już tyle razy i dopiero od jakiegoś czasu, w tym roku dopiero zobaczyłem te piece. Są też boczki, które uwielbiam, ale te boczki widzę są bardziej obrośnięte tłuszczem niż mięsem. Coś mi się wydaje, że ja dzisiaj pójdę w szaszłyki. Jest też coś dla miłośników japońskiej kuchni. Tu jest stoisko dla miłośników krokodyli. Pani grilluje szaszłyki, takie robi. Jakbyście chcieli w różnych smakach, różne sosy. Marika jeszcze przed kolacją zdecydowała się na deser, także idzie od razu. Standardowo w sumie u mnie to zawsze zaczynamy od deseru, albo prawie zawsze, a tutaj wyjątkowo dobrze to wygląda. No pięknie, zobaczcie, to jest całe mango, prawie całe, z ryżem. Zobaczcie, jak kolega to obiera elegancko. Tankujemy jeszcze na skuter do pełna, bo musimy go oddać jutro, więc jak teraz zatankujemy, mamy jeszcze tylko kilka kilometrów, więc myślę, że będzie Pan zadowolony. Ja sobie zamówiłem zupę. O, moja zupa też już jest gotowa. Marika już siedzi tutaj, zajada. Proszę, ile wołowiny masz? Tak, ja powiedziałem Panu, że normalnie zupa kosztuje 60, a powiedziałem Panu, żeby jeszcze mi za 40 batów, czyli za 100, dołożył samej wołowiny. W sensie, żeby 100 była cała zupa, czyli 12 zł. Ale ta wołowinka bardzo ładnie wygląda. Rebelko, zupa jest dobra, nie jest jakaś taka wyjątkowa, ale jest do zjedzenia naprawdę pyszna, ale wołowinka tutaj jest rozpadająca się, także... Trochę jak bitki wołowe bez sosu. Dokładnie. A ja potrzebuję teraz kolagenu. Smacznego. Dziękuję. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy bardzo za oglądanie, za wszystkie łapki w górę i za udostępnianie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Your eyes, all night under the covers. Your place, my place, it doesn't matter. No one has to know. We'll keep it on the low. Round and round we go.
falling for you. Feeling your skin, the night's getting colder.